Czekaj. Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Piotrze. Witam, A dzień korzystając z dobry. okazji, że Ty jeszcze zbytnio nieprzygotowany jesteś, bo coś tam grzebiesz, to ja wrzucę nasz blok reklamowy, no nie? Na samym początku, bo dzisiaj będzie dosyć ciekawy temat. Ja tymczasem serdecznie polecam wodę toaletową, bardzo ciekawa edycja limitowana. Widzę, że część z Was już kupowała i bardzo się z tego typu cieszę. To jest prawdziwy taki zapach dla dżentelmenów. Ta woda jest inspirowana takim eleganckim aromatem suszonych liści. Ja tutaj zamieściłem kontakt do sprzedającego, to jest firma Brook. Jeżeli wejdziecie na stronę brockshop.pl i tam wejdziecie do upominków, tam znajdziecie tą wodę toaletową, a kontakt do firmy to jest 570 814 076. Jest to bardzo fajna taka woda toaletowa z głębokim zapachem, aromatem suszonych liści, tytoniu i wanilii, z taką głęboką, ciepłą nutą, właśnie przypominającą troszeczkę tytoń i wanilii, ale ten produkt w ogóle nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny, więc jest pod tym względem bezpieczny. Serdecznie go polecam, bo okres przedświąteczny idzie, fajnie komuś na prezent kupić, super niespodzianka dla ludzi naprawdę z klasą. A dzisiaj sobie przejdziemy do ciekawego tematu. Chodzi mi o taki dokument w sumie, który nosi tytuł Epoka Jawności. Powiedz mi może, Piotrze, jak wyglądała droga tej epoki jawności? Dlaczego tak długo w ogóle wstrzymywano się z tą publikacją tego tematu? No ja tylko dodam, że nie jeden gentleman, który wystąpił w tym filmie, a jest ich kilku, pełnie pachnie właśnie tak elegancko, jak ten produkt, o którym przed chwilą mówiłeś. Jaka była droga tego filmu? Długa, bardzo długa. Słyszeliśmy o nim od wielu, wielu miesięcy, że taki dokument powstaje. To był dokument, który miał wywrócić stolik, jeżeli idzie o temat UFO i disclosure. Czy wywrócił? Nie wiem, natomiast robiono wokół niego niezły szum. Napompowano balonik. Polegało to na tym, że on nie był dostępny gdzieś od marca nie był dostępny, on wtedy się pojawił. Skoro się pojawił w marcu, to automatycznie nam przychodzi do głowy, że on już jest dość leciwy, a skoro się pojawił w marcu, to musieli go trochę przygotowywać, to znaczy, że on już jest stary. I tak, jest stary, mówię od razu. Ale był trzymany w zamknięciu, był trzymany pod kloszem, był uznawany za taki produkt premium. Niewiele osób go mogło zobaczyć. Owszem, były wyświetlane pokazy zamknięte, natomiast on trafił pod koniec roku na streaming. Nie będę mówił gdzie. Początkowo w dniu przed premierą kosztował dużo, potem kosztował mniej. Wiele osób się napaliło, co to tam w tym filmie nie ma. No i okazało się, że tak, zdaniem jednych to jest film przełomowy, zdaniem innych no nie za bardzo przełomowy, bo po pierwsze jest już stary i się ma tak trochę nijak do tego, co się dzieje na świecie, a po drugie, wiesz, jeżeli pojawia się dokument, który obiecuje, że w ogóle wywróci wszystko, jeżeli chodzi o UFO, i w tym filmie słyszymy to, co słyszeliśmy w sumie cały czas, i w tym filmie nie pojawiają się żadne materiały, no już nie mówię o materiałach filmowych, wiesz, no ale mogliby coś pokazać innego niż to wszystko, co żeśmy oglądali do tej pory. No to skoro nic takiego nie ma, no to wiele osób się poczuło, w tym ja, trochę rozczarowanych, że to jest jednak troszeczkę skok na kasę. Byli tacy ludzie nawet, którzy mówili, że Age of Disclosure, bo tak się ten dokument nazywa po angielsku, czyli epoka jawności, no to już samo w sobie jest ujawnienie, no bo tam zaprezentowano kilkadziesiąt osób, które twierdzą, że miały bezpośredni dostęp do informacji na temat UFO i obecności obcych na Ziemi. Ale powiem Ci szczerze, że no pękło to wszystko z wielkim hukiem. Sądzę, że nie otrzymaliśmy niczego, co by zmieniało światopogląd. To znaczy, jaki chaos informacyjny był w tej kwestii, taki jest. To jest pierwsza sprawa. A druga rzecz jest taka, że nawet wiesz, średnio ogarnięty youtuber, mając do dyspozycji różnego rodzaju materiały na temat disclosure z ostatnich lat, różne wywiady, bo to ten film jest z wywiadów zrobiony, jest przegadany.
Mógłby coś takiego zrobić. Mógłby coś takiego poskładać i wrzucić to po prostu na YouTube'a i to by się niewiele różniło od tego, co my tam mamy. Em, Ten film ma wiele mankamentów. No, plusem jest to, że on jakoś porządkuje wiedzę na temat procesu disclosure. Minusem jest to, że on tą wiedzę porządkuje w taki sposób, że no, dorabia do tego pewną ideologię. Oczywiście osoby, które chcą silnie wierzyć w to, że Amerykanie ujawnią wiedzę i wszystko, co jest związane z kosmitami, no to będą się, jak to brzydko się mówi, podniecać tym wszystkim. Ale ja uważam, że to jest trochę bezpodstawne. Kolejny produkt marketingowy, jakich wiele było, nie zmieniający nic w tej dyskusji. Oczywiście można powiedzieć, że tak, no jak ty, Piotrze, możesz tak mówić? Tutaj tyle osób się wypowiedziało na ten temat. No ale cóż, że się tyle osób wypowiedziało, jak to jest wszystko bardzo sprytnie przedstawione, tak naprawdę. Innymi słowy, Amerykanie wykorzystują UFO do swojej walki propagandowej i jednym z tych elementów jest wspomniany film. To znaczy, powiem Ci coś takiego, mówienie, że tyle osób się na ten temat wypowiedziało, wiesz, powiem tak uszczypliwie, że na temat Sorowida też się tyle osób wypowiedziało i wyszła jedna wielka kicha, natomiast jak ja słucham często takiego czegoś, wiesz, że coś będzie przełomowe, że po prostu mury skruszy i tak dalej, to powiem Ci uczciwie, mi się przypomina, jak reklamowali Da Vinci, Dana Browna, prawda, w kinach, no nie? Że to będzie taki film, który rozsypie w proch Kościół i w ogóle i rozwali całą teologię i wszystko, nie? No i potem się okazało, że no dobra, fajny taki Indiana Jones, troszeczkę inny, w innym wydaniu, nie? Ale dobra, może z innej beczki. Kto gra w tym filmie te pierwsze skrzypce i kto się w nim w ogóle pojawia? Wiesz, tu jest trochę niezgodność produktu z opisem, bo tam się obiecuje kilkadziesiąt ludzi, którzy się będą wypowiadać na temat UFO i rzeczywiście tych osób jest sporo, ja tam teraz nie pamiętam ile. Jest tylko jeden problem w tym wszystkim. Jest kilku ciekawych świadków, jest też wiele osób, które znamy. Pierwszą osobą, znaczy osobą grającą pierwsze skrzypce, pierwszą osobą, którą tam widzimy jest Luis Elizondo, Mhm. czyli osoba niezbyt wiarygodna, która jest narratorem i głównym bohaterem tego filmu z naciskiem na bohaterem, czyli on sobie przypisuje niesamowite zasługi. Mamy tych wszystkich, których kojarzycie, jeżeli się interesujecie tym projektem. Znaczy się nie ma Grasza jako wypowiadającego się, jest Grasz jako element, jako bohater filmików puszczanych w tle, bo trzeba też powiedzieć, że ten dokument składa się po części z materiałów, które dobrze znamy z internetu, chociażby z tych fragmentów przesłuchań czy z fragmentów wywiadów. Ja może powiem, na czym polega główny problem, wiesz, bo tam listę obecności to sobie można zobaczyć. Tam jest Eric Davis, tam jest Hal Puthoff, tam jest Karl Nell, pułkownik, kto tam jeszcze jest, Chris Mellon. Jest wielu wojskowych, wielu naukowców. To znaczy się, wiesz, cały problem jest taki, że część z tych osób to są osoby związane ze służbami specjalnymi. Pytanie, czy one mogą powiedzieć prawdę i czy one mówią prawdę, czy po prostu kłamią. No to już sobie każdy musi ocenić. Natomiast jest jeden zasadniczy problem. Masz kilkudziesięciu świadków, którzy mówią, to w ogóle nie jest prawda, że oni wszyscy mówią przez taką samą długość, taki sam czas antenowy mają. Nie, tam niektórzy się pojawiają na kilkanaście sekund, kilkadziesiąt sekund. Natomiast większość mówią ci, których wymieniłem, tak naprawdę z Elizondo na czele. I taki główny problem to polega na tym, że wiesz, no jeżeli już wszyscy świadkowie dzielą się jakimiś informacjami, no to może ich skonfrontujmy najpierw, zobaczmy, co oni mówią, a tak naprawdę to pomontowano film z wypowiedzi nie wiadomo jakich i pomontowano film pod odgórnie założoną tezę, tak, że Ziemia jest odwiedzana przez kosmitów, że Amerykanie mają tajny program kosmiczny. No dobra, może i mają, znaczy kosmiczny, związany z przejmowaniem UFO. Oczywiście ten program jest tak tajny, że wszystko o nim wiadomo, to już też i ten program, czyli Age of Disclosure, w ogóle wymienia wszystko co, gdzie, jak. Momentami to wszystko jest bardzo naiwne, co oni opowiadają. Natomiast właśnie tu leży problem, że
okej, no mamy kilkadziesiąt osób, tylko że co z tego, kiedy my nie znamy pełni ich relacji? Może te relacje należałoby skonfrontować. To przecież nieraz tak było, że okazywało się, że opowiadali różne rzeczy, tak jak ci sygnaliści. Oni opowiadają rzeczy podobne, ale różne. Oni się różnią szczegółami. I gdybyśmy weszli w te szczegóły, w detale, no to diabeł byłby tam rzeczywiście ukryty. Także wiesz, to jest zrobione w ten sposób, że pod z góry określoną koncepcję, tezę wycina się odpowiedzi świadków, tak żeby one były sugestywne, żeby one mocno brzmiały, mocno wybrzmiewały. No jak ktoś potem sobie obejrzy takie wypowiedzi, gdzie kilku ekspertów, w tym obecny sekretarz stanu w USA Marco Rubio mówi, że nie jesteśmy sami na ziemi, no to jakie będzie miał wrażenie? Tylko że tak, Rubio się troszeczkę zaczął wycofywać z tych deklaracji, które w tym filmie padły. On wtedy, kiedy film był kręcony, nie był jeszcze sekretarzem stanu, ale jeszcze trzeba dodać, że ten film trafił na bardzo podatny grunt, to znaczy się, wiesz, z Disclosure i UFO w Ameryce teraz jest tak, że reżim Trumpa wykorzystuje ten temat zawsze, kiedy mu się trochę pali pod tyłkiem. Czyli jeżeli nie ma o czym mówić, albo jeżeli jest jakiś problem, no to automatycznie wlatuje jeden z tematów zastępczych. Nie mówię, że to jest główny temat zastępczy, to jest jeden z tematów zastępczych pod tytułem UFO. No i to wszystko się, wiesz, kręci, no już ludzie zaczynają gadać o kosmitach, o ukrywanej prawdzie, no bo skończył się 3 Atlas, no to trzeba teraz gadać o tym, jak to Trump będzie ujawniał sekrety i tak dalej. Tylko że wiesz, no jak się już o tym gada 2 lata, tak naprawdę, no może nie 2 lata. 2 lata to się gada o całym Disclosure, o Trumpie się akurat gada kilka miesięcy, znaczy w sumie też się gada dłużej, no tylko że on prezydentem jest przecież od początku roku, także to już ma się dość, wiesz, ja jestem osobiście zmęczony tym tematem Disclosure. Nie to, że jestem zmęczony, tylko ja nie widzę sensu na przykład, żeby teraz ciągle o tym gadać, poruszać te same tematy, odgrzewać te same kotlety, no bo to już było, to już wszystko było. Nie tylko było w ostatnich kilkunastu miesiącach, ale było też przed laty. To jest zabawianie się pewnym tematem po to, żeby z niego zrobić użytek propagandowy, głównie na potrzeby propagandy wewnętrznej, jednak nie zewnętrznej. Także Amerykanie chcą użyć tej koncepcji no, do różnych celów. To jest też stawianie takiej mgły informacyjnej. No i nagle, wiesz, taka paradoksalna rzecz, że w samej Ameryce wychodzi dokument o tym, jak to Amerykanie badają UFO i to jest wszystko tak tajne, że to wszystko jest i tak wiadomo, i tak jest wiadomo. Nie brzmi to dobrze. To może brzmi dobrze dla kogoś, kto, wiesz, interesuje się tym wszystkim od niedawna i ma nadzieję, że oni tam tą prawdę powiedzą. Natomiast nie powiedzą tej prawdy. Już samo to, że ona została, wszystko czarne na białym zostało w tym dokumencie wyłożone, no powinno budzić duże wątpliwości. No tutaj jeszcze mi przyszło do głowy takie jedno sformułowanie, bo ty mówisz, że ten program jest tak tajny. Ja ci powiem, ten program jest tak tajny, jak i tajemnica konklawy, no nie? Za którą ujawnienie grozi ekskomunika, a wszyscy doskonale wiemy, że Jan Paweł II Wojtyła na pierwszym głosowaniu miał 8 głosów, nie? Także to jest tak tajny program, jak i tajemnica konklawy. Na zakończenie może tylko takie krótkie pytanie zadam. Wydaje mi się, że w dużej mierze już odpowiedziałeś na nie, ale może jeszcze coś ci przyjdzie akurat do głowy. Powiedz mi, czy rzeczywiście jest to tak przełomowy materiał i tak przełomowy dokument, który tak jak oni zapowiadali, ma zmienić wszystko? No nie, wiesz, żeby on zmienił wszystko, to muszą być konkrety. A tutaj tak. Pokazuje się te filmy z udziałem tiktaków, które też są niewyraźne i które są pokazywane od miesięcy. Pokazuje się urywki z tych spotkań kongresowych, z których nic nie wyniknęło. To przecież już 2 lata minęły od spotkania, w którym Grasz uczestniczył i oni tam, wiesz, cały czas tych sygnalistów maglują, wałkują i co wie opinia publiczna? Nic nie wie, poza tym, co bardziej podejrzani sygnaliści sami powiedzą.
Mhm. Albo to wiesz, no sygnaliści to są ci, którzy mają tutaj w tym akurat konkretnym znaczeniu dysponować jakąś wiedzą o UFO. Ta wiedza jest obarczona, znaczy dzielenie się tą wiedzą jest obarczone dużym ryzykiem. Zatem ci, którzy się udzielają w internecie, to raczej jest mała szansa na to, że są prawdziwymi sygnalistami, bo by już zostali sprzątnięci. Mhm. Także opinia publiczna nie dowiedziała się nic. Wiesz, to jest Ameryka. Tutaj trzeba też brać pod uwagę to, że oni, kiedy oni coś mówią, to nie znaczy, że to, że to tak jest. No, kiedy słyszymy od nich, że jest Ameryka w stanie zagrożenia ze strony UFO i trzeba coś z tym zrobić, no to wiesz, ja już nie mówię o tym, że ten fenomen trwa 80 tam kilka lat i nic z tym nie zrobili, natomiast tutaj już pierniczą od 2 lat, no tak, jest zagrożenie, no tak, jest wielkie zagrożenie, jest ogromne, i tak w kółko, i tak w kółko. Ludzie, opanujcie się tam, no to jest zagrożenie, czy nie ma w końcu, no. No wiesz, to, no to taka gadanina jest, no tutaj nóż na gardle mają z tym UFO. Nie wiadomo, co to jest. Tutaj ich podgląda, w bazach atomowych ich podgląda, wszędzie i oni nic nie mogą zrobić. Oj, 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 biedni oni są. No to jest już bardzo infantylne, bardzo dziecinna taka Wiesz, może po narracja. prostu rozdmuchano ten temat rozdmuchano, przez ileś lat go dmuchano, pompowano i teraz jest po prostu głupio się z niego wycofać, no nie? No trzeba jakieś gnioty wciskać, tylko wiesz, no w pewnym momencie ludzie przynajmniej oczekują jakiegoś konkretu, nie? Żeby ten konkret co jakiś czas się pojawił, no bo takie wciskanie gniotów, no to wiesz, za specjalnie to podobnie właśnie to co mówię, przez jakiś okres czasu był Srowit, no nie? I teraz, jeżeli ja dzisiaj zajrzałem na przykład na Facebooka i widzę znów jakąś tam, nie wiem czy to z Onetu, czy z Polsatu, nie wiem z czego, ale informacje, że eksperci twierdzą, że teraz pojawia się, wiesz, wirus. Jeśli macie takich samych ekspertów jak poprzednio, to dziękuję za informację, nie? No. Tak, a tutaj wiesz, no tutaj chodzi o to, żeby tą opinię publiczną trzymać cały czas w niepewności. Pamiętajmy, że to jest projekt inżynieryjny skierowany do mas, nie do ludzi, nie do ludzi, którzy się tym interesują, do mas. Mhm. To masy mają emocjonalnie reagować na informacje pod tytułem obcy mogą już tu być. Bo taki ktoś, kto się interesuje, no to powie, a zaraz, tutaj mi coś nie pasuje. Nie, to nie do ciebie jest skierowane, to jest skierowane do mas. No i teraz pytanie, wiesz, czy to, co jest robione, zmierza w kierunku postawienia nowego wroga, wykreowania nowego wroga przed społeczeństwem amerykańskim, czy to jest tylko takie trochę robienie tata wariata z tych Amerykanów? Ja myślę, że to jest, że my tutaj nie odpowiemy konkretnie na to, na pytanie, dlaczego to się dzieje, bo powodów jest na pewno kilka. Jednym z powodów jest to, że próbuje się wytłumaczyć, dlaczego Chiny dokonały tak znaczącego postępu technologicznego. No, skopiowały sobie UFO. Jest też druga sprawa związana z tym, że wiesz, bardzo jest możliwe, iż w jakiś sposób te drony, które się pojawiały, o których taka była, a wrzawa była przecież. W ogóle film Age of Disclosure kończy się w magiczny sposób tuż przed nagłośnieniem sprawy tych dronów, żeby nie było. Chodzi o to, że wiesz, dzieje się coś związanego z techniką, związanego z inwigilacją, związanego z dronami, z technologią ogólnie i to zarówno w użyciu militarnym, jak i takim społecznym. Dzieje się coś, co się rozgrywa ponad ludzkimi głowami. I teraz pytanie, czy UFO nie jest czasami pretekstem do tego, żeby niektóre rzeczy ukryć? Wykreowanie takiego wroga, jakim są kosmici, jest trochę na rękę Amerykanom z prostego powodu, a to już tłumaczyłem kiedyś. Wyobraźcie sobie, że wmówicie światu, że istnieją obcy, którzy są nieuchwytni, którzy nie mają oznakowanych statków kosmicznych i mogą zrobić wszystko. I wmawiacie to światu do pewnego momentu, aż te nieoznakowane obiekty zaczynają atakować, ale nie was, tylko na przykład Chińczyków, nie was w sensie Amerykanów, tylko Chińczyków na przykład, albo inny kraj. To mogłoby zadziałać, myślę. Tylko czy Chiny dadzą się nabrać?
Z drugiej strony, wiesz, to jest Ameryka, tam wystarczy odpowiednio zakotłować tą betoniarą społeczną i oni w różne rzeczy uwierzą. No przecież pamiętasz, jaka była wrzawa, jak oni rzekomo wezwali policję pod centrum handlowe, no i pojawiła się w sieci informacja, że tam kosmita chodził. Mhm. I już internet był rozgrzany do czerwoności. Także ja bym im nie wierzył, po prostu bym im nie wierzył. Ta gra, która jest prowadzona, jest wielofrontowa. Może są osoby, które się dały na to nabrać, może są osoby, które specjalnie rozsiewają fałszywe informacje. Ja zresztą wielu osobom, które się w tym filmie pojawiły, takim jak chociażby Eric Davis czy Hal Puthoff, ja im zwyczajnie nie wierzę w żaden sposób. Wiesz, oni występują tam jako naukowcy, którzy całe życie się tym zajmowali. Nie są w stanie powiedzieć jednego konkretnego słowa. Konkretnego, którego byś nie wyczytał w książkach ufologicznych. Nie są w stanie. Oni wygłaszają prawdopodobnie swoje prywatne opinie, które urastają do tego, żeby być faktami, może niepotwierdzonymi, ale jednak, albo hipotezami, które należy brać pod uwagę. Age of Disclosure na wielu polach jest dezinformacją. Jednym się serwuje takie hipotezy związane z tym, że obcy już tu są i Amerykanie mają ich maszyny, natomiast osoby, które są bardziej wierzące, otrzymują inną wersję historii mówiącą o tym, że zbliża się Jezus ponownie, że będzie koniec świata i tak dalej. Czyli kręci się tą korbą na wielu różnych poziomach. Wielu różnych Mieli poziomach. się. Tak, tylko po to, żeby ludziom w głowie zamieszać. Czy w naszym kraju jest podobnie? U nas mieszają nasi politycy i myślę, że u nas media są na zupełnie innym poziomie niż w Ameryce. Ale zobaczymy, może ten temat się pojawi kiedyś, chociaż wątpię. Chociaż wątpię. Ja oczywiście też chciałbym wierzyć, żeby to była prawda, co ci Amerykanie mówią, przynajmniej żeby część tego, co w tym filmie jest przedstawiona, byłaby prawdą. Ja nawet wierzę, że ta inteligencja obca, jakkolwiek ją nazwiemy, nas odwiedza, tylko ja nie wierzę w ich interpretację, bo oni narzucają pewien określony obraz. Jest tak, a tak. I nawet nie są w stanie powiedzieć, dlaczego mają takie, a nie inne zdanie. Mhm. Ja myślę, że na tym zakończymy. Ciekawi jesteśmy, czy wy dotarliście do tej publikacji, do tego filmu. Jeżeli tak, zostawcie ślad w komentarzach. Jeśli nie, zostawcie taktyczny komentarz. Ja zapraszam również na kanał Piotra, UFO Historię i UFO Historię Little. No i do następnego spotkania. Pozdrawiamy serdecznie.